To jest piękne miasto, naprawdę. Dlaczego? Dla mnie jest brzydkie, ale jest prawdziwe. I w tym tkwi całe piękno. Po prostu emanuje stąd taki PRL. Te czasy Rosji. Szok. Zawiózł nas na przystanek autobusowy i chyba nawet już jedzie nasz autobus w ogóle. Powiedział, że się czeka 2-3 minuty i chyba właśnie już się sprawdziło. Wysadził nas w swoim mieście, no i jedziemy do Belgradu. Tylko podobno musimy jeszcze zapłacić za autobus, tylko że to jest... To przez telefon można zapłacić. Ale jeżeli to nie jest możliwe, to podobno jest git. Zobaczymy, czy to prawda. Słuchajcie, to jest niesamowite. Wchodzimy, pytam się kierowcy. Chciałbym bilet kupić, on mówi no tickets, go inside. A jeżeli się wybieracie w Belgradzie, gdzieś tutaj w okolicy, myślę, że dacie radę przejechać bez biletu. Miejmy nadzieję, że nas nie capnie jakiś kanar. Jadąc do Serbii warto wspomnieć o historii Jugosławii oraz Josipie Broz o pseudonimie Tito. Pseudonim ten wziął się od pistoletu TT. Po II wojnie światowej stał się kluczową postacią w historii Jugosławii, kierując krajem, który składał się z różnych narodów i grup etnicznych. Tito wprowadził ideę Jugosławii jako federacyjnego państwa socjalistycznego. Wysiedliśmy na stacji jakiejś autobusowej w Belgradzie. To jest bardzo ładne. Bardzo ładne kawiarnie. Nic, idziemy albo do hostelu, albo do jakiegoś hotelu zobaczyć, ale chyba ten hostel jednak będzie grany. Idziemy sobie tam zarezerwować miejsce, zostawić rzeczy i pokręcimy się trochę. Chyba nie zdążyliśmy dotrzeć na bazar. No cóż. Dotarliśmy do Pana Byka, ktokolwiek to nie jest. Całkiem ładne tutaj te budynki, pomijając niektóre. Bo na razie większość tego, co widzieliśmy, to raczej taki głęboki PRL. Zobaczymy. A na przykład pani filująca z okna osiedlowy monitoring. Znamy te klimaty. Zobaczcie, jak oni przybliżą. Ciekawe, czy Serbowie nie lubią się z Chinami, bo restauracja Pekin ma wybite okna. No i w prawo. Wygląda na to, że powoli zaczynamy docierać do Starego Miasta. Tu mijamy taką ładną księgarnię. Słuchajcie, w Helsinkach też jest statua, a ten też ma obstraną głowę. Taki plac, jeden pomnik, drugi pomnik i trzeci pomnik. A to chyba jakiś, co wiem, uniwersytet. Działa. Halo? Zaraz odpalamy pierwszy wylot drona za granicą. O, patrz, dwa psy. Miejmy nadzieję, że nam nie zjedzą drona. Jak? Na razie łapie zasięg. No i poleciał. Tito był zadeklarowanym komunistą, najpierw jako przywódca partyzantów, a następnie narodu, zdołał zjednoczyć różne grupy etniczne pod jednym sztandarem. Jednak wiele do życzenia pozostawiają jego metody dochodzenia do władzy. Jego polityka niezaangażowania w bloku wschodnim ani zachodnim sprawiła, że Jugosławia miała pewną autonomię w stosunku do Związku Radzieckiego i zachodniej Europy. Po okresie jego rządów autorytarnych polityka Tito znacznie złagodniała. Według Was to bezwzględny dyktator czy bohater narodu? Takie widoczki z drona. Jak Wam się podoba Belgrad z góry? Ona zrobił niesamowite wrażenie, przynajmniej na mnie. Dla mnie też. Jest taki dosyć ładny, taki stary, on ma swój klimat, naprawdę. Widać, że taki chyba jeszcze w czasów... PRL. Głęboki PRL, tak to można nazwać. Jakieś zniszczone budynki, budowle, jest taki prawdziwy, nie ma takiego tutaj sztucznego upiększania tego wszystkiego na pokaz. Jest po prostu brzydko i to ma swój klimat i to robi robotę. O, jakieś stare same tramwaje, czerwone. Zobaczcie, jakie rozwiązanie, jak się zmienia światełko na zielonego, to klepsydra spada jej czas. Można natknąć na takie ikonografiki, takie murale. Czy to nie są jakieś piktogramy takie te? Nie, to mozaiki są, o właśnie, mozaiki. Będzie kolejny hit, piktogram. Najpierw na Maldiwach był ananas, teraz jest piktogram. To Paulina jak wstaje.
O, a tutaj jest minizo, czyli... No nie, to jakie minizo, to przedszkole. Ale są lamy, faktycznie. Lama. Albo alpaka. Zdało się, że to było zoo w Belgradzie. A tam jest już główna atrakcja, ta forteca, do której idziemy. Zobaczcie, czulibyście się bezpiecznie mieszkając w takiej fortecy? Może tu powinniśmy spać, a nie na stacji benzynowej. Proszę bardzo. A tutaj jakaś imprezka, balony, jest melanż. Zobaczcie, jak wygląda forteca od wewnątrz. Tam jest ta główna brama, tylko że z drugiej strony. A tutaj mamy wieżę obserwacyjną. Zobaczymy, może stąd uda nam się polatać dronem jeszcze przed zachodem, to wam pokażę. Idziemy na zachód słońca z twierdzy. Zobaczcie, trochę ludzi się tu zebrało. No i zobaczymy, jak to wygląda. Wow. Belgrad, stolica Serbii, ma długą i burzliwą historię, a jego strategiczne położenie sprawiło, że stało się dosłownie i symbolicznie miastem mostu. Położony na skrzyżowaniu rzek Sawy i Dunaju, Belgrad przez wieki pełnił kluczową rolę jako punkt handlowy, militarny i kulturowy. Master Drone. Zobaczcie, jakie fajne dymy. Będziecie widzieli zaraz. Idealnie na point wylądować. No koniecznie idźcie na fortecę, ale wieczorem. Jest cudowny zachód słońca. Jest tam, o tam na mureczku dużo ludzi. A tutaj jest taki plac, gdzie jest jakiś organizowany festiwal. Mamy nadzieję, gdzieś się zaraz piwka jakiegoś napić, co? A zaraz obok jest pomnik. Pomnik jakiegoś ważnego pana. Fajnie to wygląda z tymi zapalonymi światełkami. Zobaczcie, jaki klimat. Romantycznie z żonką sobie się przechadzamy. Pan to jednak, słuchajcie, dupa. Dosłownie dupa. Kurde, no widzieliście, gościu ma zad, ale jak kurde umięśniony. Zobaczmy, co się kryje za dupą. Czy jest na cokolwiek jakiś podpis? Nie ma. O, możecie wejść do takiej wieżyczki. Tylko uwaga, bo tam się spuszcza na dół. Spinowałem się. Chatka Hobbita. Hobbiton, to się nazywa. Hobbiton. Zamieszkałbyś tam, co? No, tylko się nie zmieszczę, jak się nie zmieściłem do tamtego, no to do tego to nie mogę spełniać marzeń, bo jestem za duży. Ja za Nie to za mogę, gruby. bo jestem... Że tu jest ta super kawiarnia, jedna z lepszych w Belgradzie? Aha, że taki beautiful view. Ale idziemy gdzie? Na piwo. Ha, właśnie, na piwo, kocham ją po prostu. Jedno z głównych wejść, które prowadziło do zamku, do tej fortyfikacji. A teraz nas prowadzi Macha gdzie? Na melanż. Street basketball. Pozdrówki dla Rafała, będzie na pewno zajarany. Akurat tutaj trafiliśmy na mecz, słuchajcie, na Mistrzostwa Świata World Finals. Grają dwie drużyny, Serbia i Japonia, właśnie w Belgradzie przy fortecy. Zobaczcie, jaki to ma klimat. Ręka kung fu. Kung Fu Fighting. Najgorsze jest to, że nie ma tu zakazu palenia. No i to jest to, co zamówiliśmy. Czyli tradycyjny zestaw mięs, czyli kuchni bałkańskiej, głównie jedzą mięsa. A tu zamówiliśmy sałatkę grecką. Są fryteczki, no to mięsko i fryteczki.
Tutaj w Serbii zamiast oliwy, jak u nas, jest podawany olej. Tam zbierają się Grajkowie i będą grać. Czekamy na Mateusza z Matyldą. Może dojadą, to mamy jeszcze 2 godziny. Piję kawkę domestic, czyli miejscową. Słuchajcie, oni tutaj robią kawę tak, że gotują kawę i zalewają wrzątkiem. Czyli chyba jak w Turcji, coś podobnego. Mniej więcej tylko w Turcji trochę dodają kardamonu, jakichś takich innych przypraw. A generalnie powiem wam, że jest fajnie, muzyczka gra. Tylko jest jeden szkopuł. I wtedy tutaj, tak jak Paulina wcześniej mówiła, wszędzie palą. Tam palą, tam palą, tam palą, tam baba właśnie zapala facetowi szluga, a my niestety nigdy całe życie nie palimy. Zdrówko. Niedobre. Syria! Chyba tak doleciały, nie? Na zdrowie brzmi lepiej. No jest klimat, jest! Jeszcze im wrzuca, zobacz! Wracamy do hostelu ładować baterię na następny dzień. Cześć, jest godzina 10:22, 18 wrzesień. Zaczynamy drugi dzień w Belgradzie, a następnie ruszamy w dalszą podróż do Czarnogóry. Bądźcie z nami. Dojechali do nas Mateusz i Matylda. Cześć, jesteśmy w restauracji Donigrad. Zamówiliśmy 4 razy serbskie śniadanka i serbską kawusię. Słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka. Za nami znajduje się stacja benzynowa. Mówiliśmy serbskie śniadanie. Wygląda w ten sposób. Mamy jajeczniczkę, serek panierowany, troszeczkę szynki, tutaj jakieś też sereczki, pomidorki. Wygląda całkiem nieźle. Za to zapłaciliśmy około 620 serbskich dinarów. Słuchajcie, jesteśmy w jednym z najstarszych miast w Europie. Jego historia sięga prawie że 7000 lat wstecz. Ale patrząc na trochę bardziej obecne czasy. Do I wojny światowej ten Belgrad był stolicą tutaj pewnych terenów, czy tej Jugosławii. Później po I wojnie światowej w 1918 roku, bo w trakcie tej wojny została przeniesiona stolica do Niszu. Następnie stał się znowu stolicą Jugosławii. Po rozpadzie Jugosławii stał się stolicą Serbii. Generalnie jest to dosyć duża, burzliwa historia, ponieważ w trakcie bombardowania przez Niemcy w 1941 roku zginęło tutaj prawie 17 000 ludzi podczas pierwszego dnia bombardowania. Podczas wyzwolenia przez Armię Czerwoną w 1944 roku znowu Belgrad został stolicą Jugosławii. To jest piękne miasto, naprawdę. Dlaczego? Dla mnie jest brzydkie, ale jest prawdziwe. I w tym tkwi całe piękno. Po prostu emanuje stąd taki PRL, te czasy Rosji. Szok. Za mną jest rzeka, są 2 rzeki. Jest to rzeka Sava i jakaś druga. Chyba Dunaj przez Belgrad nie płynie. Mi się wydaje, że nie. Nie wiem, trzeba sprawdzić. Oczywiście ja miałam rację. Wiadomo, jak zawsze. Nie. Się ze mną kłócił, że tu Dunaj nie płynie, tylko jakiś Danube. Nie, jest. A mówię, to sprawdź sobie w Budapeszcie, jaka rzeka płynie. Zobaczcie, jak się ze mnie śmieje. Zobaczcie, jak się ze mnie śmieje. Danube. Rzeka Donału. Dunawę. O nie, Mateusz jest w tle. Co? Dobrze, no będziecie na tym filmie. Chodź Mateusz, będziemy sławni. Nie przesadzałbym z tym na początku. Tak wygląda główna ulica w Belgradzie. Byliśmy tutaj wczoraj. Halo. Jak się wam podoba Belgrad? Bardzo. Szczera opinia. Super. Jest ładnie, nowocześnie, całkiem czysto, jak prawicy jeden nie pokazuje. Już nie chcę mówić. Więcej sera na śniadanie. Oni przyjechali wczoraj o północy praktycznie, przed północą. 14 godzin, będziemy o 14 wyjeżdżać. Wystarczyło na, no oczywiście plus spanie, no 8 godzin. Ruszyliśmy około 9.
i będziemy opuszczać Belgrad. Jeszcze tylko zobaczymy tą katedrę i w zasadzie najgłówniejsze punkty. Lecimy dalej do Czarnogóry. Polecamy taki serbski napój cytrynowy a la lemoniada. 18 kalorii tylko na 100 ml, także bardzo dobre. Lekko cytrynowa. Trochę słodsza. Lepsza, gorsza? Dla mnie lepsza. No też dobra, taka czuć, że to jest woda rzeczywiście. No nie. Są witaminy. No pewnie dlatego to jest tak, że nie wiem, może latami. Trochę komunistyczne. Drogo W stoi sumie to chyba z fajkiem postkomunistyczne. jakiegoś, nie? Takiego drogu, gdzie agent wychodzi KGB, połączyć, wymienić dane informacji. Słuchajcie, idealne miejsce do wymiany danych poprzez między agentami. Został nam ostatni punkt wycieczki, czyli cerkiew Świętego Sawy, a następnie ruszamy w poszukiwaniu kolejnego stopa do Czarnogóry. To będzie twoja chwila. Tworzenie Mateusza. Teraz kierujemy się w stronę świątyni Sawy. Zobaczcie, za nami. Po śmierci Tito w 1980 roku Jugosławia zaczęła się rozpadać. Konflikty etniczne i napięcia między narodami doprowadziły do serii wojen na początku lat 90., co ostatecznie doprowadziło do rozpadu Jugosławii na kilka niepodległych państw. Wyjeżdżamy z Belgradu w poszukiwaniu kolejnych przygód. Ciekawe, czy się ktoś zatrzyma. Łapiemy stopa właśnie z Belgradu w stronę Czarnogóry, w stronę Podgoricy. Chcemy złapać 4 osoby najlepiej.